didn't even get to cross. Witajcie w kolejnym starciu bohaterów. W dzisiejszym odcinku zmierzą się bohaterowie horrorów potocznie nazywanych dla dzieci. Freddy Fazbear kontra Huggy Wuggy. Zacznijmy od specyfikacji bohaterów. Freddy Fazbear to metalowy animatronik, czyli w skrócie mówiąc metalowy szkielet z hydraulicznymi ruchomymi częściami. Jego zewnętrzna część to elementy, które czynią z niego niedźwiedzia. Prawdopodobnie jest ona wykonana z włókna szklanego, które jest lekkie i plastyczne, więc łatwo z niego tworzyć różne przedmioty. Jego wysokość to około 1,80 m, czyli wzrost dorosłego człowieka. Jego największą bronią jest umysł dziecka schowany w ciele animatronika oraz metalowe szczęki robota. Co do Huggiego, mierzył on co najmniej 3 metry wysokości i był postacią organiczną, choć niektóre źródła mówią, że był robotem. Posiada 2 pary szczęk wyposażone w ostre jak brzytwa zęby, tak samo jak Alien albo Murena. Mimo dużych rozmiarów jest on na tyle szczupły i plastyczny, aby wejść do wentylacji, gdzie tropi swoją ofiarę. Jego największa broń to morderczy uścisk jego ramion. Przypuśćmy, że oba te stwory spotkają się w restauracji z drugiej części Five Nights at Freddy's, ale będzie tam Freddy z pierwszej części. Stróż nocny miał wtedy wolne. Korporacja Playtime zauważyła, że w ich regionie pojawił się nowy przeciwnik rynkowy. Mowa tutaj o restauracji Freddy Fazbear. Dzieci zaczęły chętniej przychodzić do pizzerii, aby spotkać swoich ulubionych mechatronicznych przyjaciół, niż odwiedzać fabrykę zabawek Playtime. Dodatkowo, pizzeria wypuściła serię pluszowych zabawek z Freddym, przez co zyski korporacji spadły. Władze Playtime postanowiły w brzydki sposób zrobić z tym porządek. Pod osłoną nocy wypuścili z laboratorium swoją największą broń, czyli Huggiego. Miał on za zadanie wejść do pizzerii i zniszczyć wszystkie animatroniki oraz porwać Freddy'ego, aby zbadać go w całości. Błękitny potwór wdarł się do pizzerii przez okno umieszczone z tyłu restauracji. Początkowo trafił do pokoju, gdzie była marionetka. Jednak szybko zrozumiał, że coś jest nie tak. Z pudełka wyskoczyła rozwścieczona marionetka i szybko wciągnęła Huggiego do skrzyni. Jednak to był jej błąd. Huggy bez problemu rozerwał ją na strzępy swoimi ostrymi zębami, gdyż była ona zrobiona z materiału i waty. Widząc co się dzieje, postanowił poruszać się przez pizzerię po szybie wentylacyjnym, aby zostać w ukryciu. Przemieszczał się na ślepo, próbując dostać się do pokoju, gdzie znajduje się Freddy. Nagle poczuł, że ktoś za nim podąża. Gdy tylko się odwrócił, zobaczył tam twarz Toy Chicky. Zaczął nerwowo syczeć, jednak to nie przestraszyło animatronika. Dzięki odsłoniętej szczęce Chica zdołała szybkim ruchem odgryźć całą stopę intruzowi. Huggy wypadł w jednym z pomieszczeń restauracji, a ból był tak ogromny, że potwór wpadł w szał. Znalazł kawałek materiału, którym obwiązał sobie krwawiący kikut i ruszył dalej, aby wypełnić zadanie. Tak się składa, że był on teraz w pokoju stróża nocnego. Stanął przed ciemnością korytarza i usłyszał dobiegające z niego kroki, które były coraz bliższe i zmieniały się w bieg. Nagle z ciemności wyskoczył Foxy, rzucając się w stronę głowy przeciwnika. Jednak Huggy był tak wysoki, że dosięgał mu tylko do ręki. Wgryzł się w delikatne ciało Huggiego, tym samym zadając mu kolejną ranę. Rozwścieczony Huggy złapał Foxy'ego i rozciągnął jego ciało tak, że biedny lis rozsypał się śrubka po śrubce. Kosztowało go to jednak dużo energii i krwi. Skorzystał z kamer monitoringu, aby zobaczyć, gdzie znajduje się Freddy. Gdy już go namierzył, udał się do pokoju, gdzie miał się z nim zmierzyć. Gdy tylko tam dotarł, rzucił się na Freddy'ego. Chociaż miał poważną ranę na ręku, nie przeszkodziło mu to, aby potężnym uściskiem zgnieść zewnętrzną warstwę Freddy'ego. Jednak zużył on tyle siły, że nie miał już sił, aby złamać szkielet niedźwiedzia. Freddy zaśmiał się złowieszczo, a do pokoju zaczęły wchodzić wszystkie animatroniki. Wkrótce Huggy był już otoczony. W akcie desperacji rzucił się na Freddy'ego, jednak złamał on wszystkie zęby na jego metalowym szkielecie. Leżał i zwijał się z bólu na podłodze, a wszystkie animatrony zaczęły go rozdzierać kawałek po kawałku. Huggy zmarł w okrutnych męczarniach, jednak animatrony miały co do niego plany. Po wejściu na poranną zmianę Purple Guy zauważył, że coś tutaj nie gra. Ślady krwi doprowadziły go do pokoju marionetki, gdzie nagle urwała się muzyka. Nagle z pudełka wyskoczyło poszywane, wypełnione watą ciało Huggiego, które przyjęła dusza z marionetki i wciągnęła go do środka. Od tamtej pory restauracja została zamknięta, a po Huggim nie było ani śladu. Teoria głosi, że co noc krąży po okolicy i stara się zemścić na swoich twórcach za to, że zmusili go do tej misji. Dzięki za oglądanie. Jakiego bohatera chcielibyście zobaczyć w następnym starciu bohaterów? Dajcie znać, a na pewno coś się da zrobić.